Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj na moim stole sprzęt z rodziny monitoringu, czyli rekorder. Patrzę właśnie, ponieważ to jest wszystko zamknięte. Sprzęt do otwierania jak znalazł, nie? Piłka. Dobra, zaraz to sobie otworzymy i już Wam opowiadam, co to będzie. Będzie to Reolink rekorder RLN 16410. Sprzęt, który uzupełni albo troszeczkę usprawni to, z czego korzystam aktualnie. Czyli mam tutaj również taki rekorder, który zgrywa jakieś tam rzeczy z kamer, które posiadam, ale tamten rekorder ma pewne ograniczenia, ponieważ tamten rekorder mam, no już, kurczę, z 5 lat jak nie więcej. Kamer przybywa, no więc pomyślałem, że warto byłoby usprawnić ten dział. Będzie to sprzęt, który będzie pozwalał, o właśnie, to jest już większe. Sprzęt, który będzie pozwalał na zgrywanie większej ilości danych z większej ilości kamer. Na czym mi zależało. Dobra, już tutaj patrzymy sobie co i jak. Tutaj mamy sam rekorder. No i zobaczmy, co my tu mamy. Oderwałem nóżkę. Wracaj. Dobra. Czarne, małe pudełeczko, tak? Tutaj mamy 4 przyciski menu. Do poruszania się po menu select, play, pauza, all, nie mam pojęcia, zobaczymy co to jest. Tutaj mamy jeszcze dodatkowy port USB. Mamy 2 diody tutaj komunikacyjne, które pokazują nam, czy w ogóle to coś działa i czy dyski również działają. No, ale tutaj dopiero zaczyna się bajka, czyli mamy możliwość podłączenia aż 16 kamer. Mamy sieć LAN, monitor VGA, HDMI, czy wyjście HDMI, slot USB. Mamy również audio out. Tutaj mamy zasilanie i włącznik. No i oczywiście zaraz sobie zobaczymy, czy to już możemy otworzyć. Ale wydaje mi się, że... Aha, tutaj mamy tylko masę. Dobra, więc za chwilę wkrętak w rękę i otworzymy, zobaczymy sobie to w środku, ponieważ tam powinno być kilka miejsc na dyski, na czym mi zależy, żeby mieć dłuższą historię samych nagrań. Dobra, zasilacz. I tutaj też jestem ciekaw. Mamy 52 V, prawie 3 ampery, czyli 150-watowy zasilacz, niemały. No bo kiedy podłączymy tych kamer 16, każda kamera będzie zasilana poprzez PoE, czyli właśnie przez kabel ethernetowy, no to wtedy potrzebujemy trochę więcej mocy. Mamy standard amerykański, czy też angielski, a my skorzystamy sobie tutaj oczywiście z europejskiej wtyczki. Same dyski, które pojawią się w środku, również potrzebują zasilania, więc wtedy ten zasilacz po prostu musi być mocniejszy, żeby to wszystko obsłużyć razem. Dobra, tutaj mamy tak, to już pasuje. Mamy również, zobaczcie, małą myszkę USB. To się również nam przyda, zaraz sobie to wykorzystamy. Zobaczycie, że w oprogramowaniu również jest klawiatura ekranowa, więc praktycznie podłączając myszkę zrobicie już wszystko. Ale oczywiście klawiatura będzie wygodniejsza. No i jakiś mały monitorek USB. Ja, słuchajcie, wykorzystywałem, to Wam za chwilę też pokażę, że wykorzystywałem monitory do kamer właśnie, które tutaj mam nad monitorem, mam nad kamerą zamontowane, czyli monitory podglądowe. I na nich wyświetlałem obraz z kamery. Mamy przewód HDMI, który również nam się przyda. Mamy przewodzik ethernetowy
i mamy 4 śrubki. Obstawiam, że do podłączenia właśnie dodatkowego dysku. Zaraz zobaczymy, czy tutaj jest już jakikolwiek dysk zamontowany. W poprzednim rekorderze, który używam dosłownie naprawdę z 5 lat, jak nie więcej, nie tykałem palcem. Wszystko działa idealnie. Dodawałem tylko kolejne kamery, kiedy się pojawiały u nas. I dlatego zdecydowałem się, że jednak pójdę tutaj w Reolinka nadal. Zarówno aplikacja ta na PC-ta, ona się parę lat temu zmieniła i to poprawiła się naprawdę znacząco, jak i aplikacja mobilna, czyli na telefon. Wszystko działa jak należy. Z każdego miejsca, jak gdyby mam monity, co się tutaj wyprawia w warsztacie. No, jeszcze 2. Ale mówię, tamten rekorder miał ograniczenie, jeśli chodzi o dysk twardy. Wydaje mi się, że chyba maksymalnie tam było, nie wiem, czy 2 terabajty dysk. A ja bym chciał mieć jednak tą historię trochę dłuższą. Czyli jeśli mamy więcej kamer podłączonych, więcej danych jest zgrywanych, to po prostu brakowało miejsca i ta pętla była dość krótka. Ok. I oczom naszym pokazuje się środek. Proszę bardzo, tak to wygląda. Czyli mamy 2 miejsca na 2 dyski. Tutaj mamy 4 już zamontowaną. Ja zaraz dodam jeszcze chyba 6 mam wolną. I 10 giga, 10 terabajtów, przepraszam, nie giga, tylko 10 tera. To już zapewni, myślę, że z 3 tygodnie. Już jestem, zobaczcie, ale ciepły jeszcze. Rekorder poprzedni, który dzielnie mi służył, on miał 8 slotów na 8 kamer i jakie tutaj miałem oznaczenie, już patrzę, RLNB 410. I to widzicie, jak wygląda, zakurzone jak nie wiem co. No to jest, słuchajcie, warsztat, miejsce pracy. Dla Was muzyczka, a ja w takim razie rozkręcam ten rekorder i przekładamy dysk do nowej obudowy. Jesteśmy już prawie na finiszu. Podłączyłem co prawda na początku dysk 8 terabajtowy, ale w specyfikacji sprawdziłem, że tutaj max wchodzi 2 razy 6, no więc wymieniłem na 6 i możemy w takim razie podłączać całość, czyli musimy podłączyć sobie, no może skorzystajmy z tego. Podłączyć musimy wyświetlacz, czyli tutaj będziemy mieli taki malutki. Wyświetlacz jest podłączany pod port HDMI. Musimy podłączyć sobie myszkę. To nam pomoże obsługiwać to wszystko. Tutaj myszkę sobie włączymy. Ajajaj, nic nie widzę. Port z przodu. Musimy podłączyć... Nie, źle mówię. Nie musimy, ale możemy podłączyć sobie klawiaturę. I tutaj również to zrobię. Czyli klawiatura będzie na USB podłączona z tyłu. Musimy podłączyć również sieć. Czyli tutaj lecimy po przewodzie ethernetowym. Czyli to mamy również zrobione. Nie ma tutaj na razie kamer podłączonych, ale to nie jest w tym momencie problemem. Skupimy się na razie na konfiguracji tego wszystkiego. Tak, to jest ok. Możemy w takim razie uruchamiać nasz sprzęt. No i zobaczmy, czy jest język polski. Nie ma. Jest język angielski. Rozdzielczość ekranu. I tutaj tak, jeśli ktoś ma jakiś duży ekran wyższej rozdzielczości, jak najbardziej może to zrobić. Zobaczmy. Tak, nawet jest 4K. Ja tutaj na tym mogę wyświetlić 4K, ale
przez to, że ekran jest tak malutki, to wolałbym tego nie robić, bo po prostu te ikonki wszystkie dookoła będą strasznie małe. Dobrze, data, czas 24-godzinny. Gdzie tutaj mamy? Musimy znaleźć sobie jakąś Europę. Jedziemy dalej. Teraz konto administratora. System, jak widać, prawidłowo rozpoznał pierwszy dysk, drugi jeszcze jest do sformatowania, więc od razu to zróbmy. Zobaczymy, czy będzie tutaj 6, tak jak być powinno. OK. Tu jest 6. Tutaj też zrobimy format. I mamy 10 giga, przepraszam, cały czas mi się myli, 10 terabajtów dodane. Lecimy dalej. Tutaj sobie może damy nazwę NVR DIT. Network HDCP, DNS, wszystko automatycznie. I teraz jeszcze powiadomienia, to może na razie sobie zostawię. I to wszystko, słuchajcie. Całość jest dodane. Żeby nie było, że nie sprawdziłem, bierzemy w takim razie kamerę. Tutaj może coś nowego, coś świeżego i sprawdzimy, czy to jeszcze działa wraz z kamerą. W moich rękach kamera, o której dogram osobny film, bo to jest coś zupełnie nowego. CX410, a tutaj tylko na szybko spróbuję to podłączyć, żebyśmy zobaczyli, czy to działa. Tak, tutaj polecimy po PoE, tak, czyli zasilanie będzie poprzez przewód ethernetowy. I zobaczymy, czy od razu to sobie wszystko działa, tak? Podłączamy kamerę do pierwszego, lepszego portu. I zobaczmy, tutaj mamy pierwszą kamerę znalezioną. Dołączamy to. Connection failed. Protocol. Tutaj pewnie będzie admin. Nie, już jest, zobaczcie. Jest wszystko dobrze. Dwuklik i mamy obraz z kamery numer 1. Wszystko działa? Wszystko działa. Teraz robimy tą incepcję, nie? Kamera z kamerą w kamerze. Także, jak sami widzicie, konfiguracja tego typu rekorderów jest banalnie prosta. Tutaj skupiamy się oczywiście na dodaniu dysku, później króciutkiej dosłownie konfiguracji całego systemu i to wszystko. Następnie oczywiście możemy połączyć się z rekorderem NVR. Możemy się połączyć za pomocą aplikacji zarówno z komputera stacjonarnego, jak i z telefonu. Ustawiamy, czy ma być nagrywanie cały czas, czy ma być nagrywanie jakieś tam strefowe i tak dalej, tak dalej. To też również zależy od opcji, od możliwości poszczególnych kamer, które podłączamy. Tyle w temacie. Dziękuję. A film o właśnie tej CX410 za kilka dni. Zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia. Link do tego sprzętu tradycyjnie w opisie. Cześć, hej!